Wyobraźmy sobie taką sytuację. Kupiliście sobie nowy monitor. Pierwszą rzeczą, którą robicie po wyjęciu go na biurko, to pewnie ustawiacie jego odświeżanie, bo na 99% ten monitor włączy się w 60 Hz. Ale skoro już jesteście w tym panelu kontrolnym NVIDII, czy w ustawieniu od AMD, albo w podobnym ustawieniu od chociażby Intela, no to od razu w tym miejscu możecie też zmienić tak zwaną głębię kolorów z 8 bitów na 10 bitów, bo słyszeliście gdzieś, że te 10 bitów ma być lepsze, macie mieć lepsze przejścia tonalne, więc po prostu to ustawiacie, klikacie Apply i przechodzicie dalej. Nie zauważyliście właśnie, że coś dziwnego stało się z kolorami na waszym sprzęcie, więc robicie następną rzecz. Wchodzicie w ustawienia monitora i włączacie tryb sRGB, bo na przykład taki Stilgar i wielu innych recenzentów polecają z niego korzystać w treściach SDR-owych, jeśli akurat chcemy jak najmniejsze przekłamanie. Brawo, właśnie spowodowaliście, że kolory na waszym monitorze są niezwykle przekłamane, są niezwykle wyblakłe i nie mają praktycznie nic wspólnego z tym, o czym ja na przykład mówiłem w mojej recenzji tego monitora. Kiedy popatrzymy sobie teraz na dokładne pokrycie barw tego monitora, to okaże się, że on nawet nie pokrywa 70% standardu sRGB. To są wartości, które my widzieliśmy na pierwszych monitorach ciekłokrystalicznych 25 lat temu. Kiedy popatrzymy sobie na dokładne przekłamanie barw tego monitora, tak właśnie ustawionego, to okaże się, że ten monitor jest teraz niezwykle wyblakły i możecie to bardzo łatwo poznać po tych kropeczkach i pustych kwadratach. Im dalej od tego kwadratu jest dawna kropka, tym większe jest przekłamanie, a im bliżej te kropki są środka tego gamutu, który tutaj widzicie, tym bardziej są one wyblakłe. Tylko gdzie my tutaj popełniliśmy jakiś błąd? Co tak naprawdę zrobiliśmy nie tak? Dlaczego te kolory są tak bardzo wyprute z tych barw na tym sprzęcie? Przecież my praktycznie nic nie zrobiliśmy, prawda? No właśnie, prawda, ale Windows zdecydował inaczej, ponieważ jeśli posiadacie Windowsa 11, to kiedy przełączycie monitor z trybu 8-bitowego na tryb 10 bitów, to całkowicie zmieniają się kolory na waszym sprzęcie. I możecie być tego nawet całkowicie nieświadomi, nawet nie wiecie, że coś takiego się stało, ponieważ Windows nie daje wam żadnego powiadomienia, żadnego okienka, żadnej notyfikacji, że hej, słuchaj, właśnie bardzo mocno zmieniliśmy kolory na twoim sprzęcie. Tak więc dzisiaj odcinek poświęcony tak zwanemu automatycznemu color managementowi, w skrócie ACM. Jest to funkcja, która włącza się sama z siebie i nawet o tym całkowicie nie wiecie. Dzisiaj wytłumaczę wam, czym ten ACM tak naprawdę jest, co on dokładnie robi, dla kogo tego rodzaju funkcja ma naprawdę sens, ponieważ pod względem czysto teoretycznym ACM jest paradoksalnie czymś mądrym, ale jednocześnie pokażę wam, że ACM niestety może spowodować naprawdę bardzo dużo złego, kiedy nie jesteście świadomi, że coś takiego w ogóle istnieje. Musimy zacząć od dwóch bardzo ważnych rzeczy. Jeśli posiadacie Windowsa 11 i jeśli w ostatnim czasie przyłączyliście jakiś swój monitor w tryb 10 bitów z różnych względów, to na 99% tak zwany ACM jest u was włączony, nawet jeśli o tym nie macie żadnego pojęcia. A gdzie możemy sprawdzić, czy ten ACM się u nas włączył? Klikamy prawy na pulpit, wchodzimy w ustawienia ekranu, następnie klikamy w monitor, który nas interesuje, jeśli mamy kilka monitorów i schodzimy niżej, gdzie szukamy czegoś, co nazywa się po prostu profil kolorów, Color Profile. Tam raz jeszcze scrollujemy w dół i powinniśmy zobaczyć zakładkę Color Management, automatyczny Color Management. A dlaczego tak w ogóle ten ACM się włącza? Ponieważ Windows z jakiegoś dla mnie całkowicie niezrozumiałego powodu zdecydował, że jeśli przełączycie swój monitor z 8 bitów na przykładowo 10 bitów, to ten automatyczny Color Management sam z siebie po prostu się włączy. Nie ma to jakiegokolwiek sensu, ponieważ nie ma jakiegokolwiek połączenia między 10 bitami a włączonym automatycznym Color Managementem. Teraz dochodzi do takiego paradoksu, że kiedy swój monitor przełączycie na 10 bitów, to on staje się znacznie bardziej wyblakły. I niektóre osoby mogą zacząć myśleć, że tak właśnie miało być, że to tak działa. To w ogóle tak nie działa. To, czy macie monitor 8-bitowy, czy 10-bitowy, czy 12-bitowy, nie ma żadnego wpływu na nasycenie kolorów na swoim sprzęcie. Żadnego, w ogóle. Tak więc dlaczego ten ACM się włącza akurat wtedy, kiedy przełączamy monitor w tryb 10-bitowy? Nie mam żadnego pojęcia. To jest tak idiotyczna decyzja, że szkoda gadać. Pamiętajcie proszę, że głębia kolorów 8-bitowa, 10-bitowa, jedyne na co ma tak naprawdę wpływ, to ilość schodków, na których możemy się zatrzymać między czernią czy bielą, a kolorem czystym, najbardziej nasyconym. Kiedy mamy monitor 8-bitowy, to tych schodków pomiędzy tymi barwami mamy po prostu 256, a kiedy mamy monitor 10-bitowy, to schodków między tymi barwami mamy 1024, dzięki czemu monitory 10-bitowe, jeśli oglądają realne treści 10-bitowe, mogą mieć lepsze przejścia tonalne, czyli przejścia między takimi delikatnymi kolorami. Te przejścia
zdjęcia będą płynniejsze, ładniejsze, a nie takie bardziej skaczące i będzie widoczny tak zwany color bending. To właśnie robi głębia kolorów. Więc dlaczego włączenie większej głębi kolorów włącza automatyczny color management? Nie mam bladego pojęcia, to naprawdę nie ma jakiegokolwiek sensu. No ale Windows tak zdecydował, więc musimy z tym żyć. I najważniejsze, żebyście po tym odcinku byli świadomi tego wszystkiego, o czym dzisiaj sobie tutaj powiemy. I po drugie, co ten ACM tak naprawdę w ogóle robi? Żeby to zrozumieć, to popatrzmy na dokładne wartości przekłamania tego właśnie monitora na różnych jego ustawieniach. Na ustawieniach fabrycznych zauważycie, że ten monitor, jak praktycznie wszystkie monitory, które testowałem w ostatnim czasie, włącza się w swoim tak zwanym natywnym gamucie, czyli ten monitor prosto po wyjęciu z pudełka pokazuje Wam całe jego pokrycie, całe jego nasycenie. Kiedy popatrzymy na pokrycie tego monitora względem standardu sRGB, czyli standardu, który to jest normalnie wykorzystywany w treściach SDR-owych, jeśli w coś gracie, jeśli coś oglądacie, przykładowo na YouTubie, na Twitchu, również na Netflixie, jeśli chodzi o treści SDR-owe, to znaczna większość tych treści będzie zrobiona właśnie w standardzie sRGB ukośnik BT709, prawdopodobnie z gammą 2.2. Więc kiedy popatrzycie na saturację tego sprzętu względem tego standardu, to zauważycie, że te kolory, które ten monitor pokazuje, są znacznie bardziej nasycone niż te, które teoretycznie pokazywać powinien. Dlatego też tak zwane monitory szerokogamutowe są monitorami, które pokazują niezwykle żywe, bardzo nasycone kolory, ale te kolory oczywiście są też mocno przekłamane, one są po prostu przesycone. Ale to, że coś jest przekłamane czy przesycone, to nie jest nic złego. Tego rodzaju przekłamanie jak najbardziej wielu z Was może się po prostu podobać. A jako, że to jest Wasz sprzęt, to używajcie go tak, jak Wam się podoba. Ale Windows jednak, jeśli ten ACM macie włączony, zdecydował za Was, żeby w takim szerokogamutowym monitorze uzyskać możliwie jak najmniejsze przekłamanie w treściach SDR-owych, najczęściej włącza się coś, co nazywa się po prostu trybem sRGB. I teraz, kiedy popatrzycie sobie na przekłamanie barw tego monitora, to okazuje się, że ono wygląda tutaj fantastycznie. Na pokryciu barw widzimy, że ten monitor już nam nie przesyca tych kolorów. To jeszcze lepiej tak naprawdę widzimy na teście saturacji, gdzie wreszcie widzimy, iż te kolory są praktycznie bardzo ładnie zamknięte do standardu sRGB. I dzięki temu trybowi właśnie mamy możliwie jak najmniejsze przekłamanie i teoretycznie widzimy treści, które jak najbliżej przypominają intencje twórców danych treści. Właśnie. Oprócz tego, kiedy realnie mówimy o monitorach, które realnie wspierają HDR pokroju mini LEDów czy OLEDów, to używanie takich monitorów teoretycznie zgodnie ze sztuką jest jeszcze ważniejsze, ponieważ one w HDR-ze będą Wam pokazywać możliwie jak najmniej przekłamane barwy. Więc jeśli w SDR-ze na takim OLEDzie używacie jego ogromnego przesycenia, pełnego gamutu, gdzie widzicie bardzo mocno przekłamane i przesycone kolory, to kiedy włączycie tryb HDR, ten obraz może Wam się wydawać wręcz wyblakły, bo tam akurat będziecie znacznie częściej widzieć kolory znacznie mniej przekłamane i nie tak bardzo przesycone. A to właśnie w HDR-ze teoretycznie te kolory ponad standardem sRGB są najczęściej wykorzystywane. I teraz wróćmy do tego ACM-u, automatycznego color managementu. Na początek wróćmy w monitorze do ustawień fabrycznych, czyli te, które pokazywały jego pełny gamut. I teraz, kiedy włączymy sobie automatyczny color management, to okaże się, że on robi tutaj coś naprawdę bardzo ciekawego, ponieważ kiedy popatrzymy na pokrycie barw, to okaże się, że to pokrycie wygląda bardzo podobnie jak w trybie sRGB. Kiedy popatrzymy sobie na saturację tego sprzętu z włączonym ACM-em na ustawieniach fabrycznych, to okaże się, że to wygląda bardzo dobrze, ponieważ ten gamut jest ściśnięty do tego standardu sRGB i przekłamanie jest znacznie mniejsze. A samo przekłamanie barw, kiedy popatrzymy sobie na dokładny test tego właśnie, też zauważymy, że jest naprawdę świetne. Troszeczkę gorsze niż w trybie sRGB, ale do tego za chwilę przejdziemy. Czyli co dokładnie tutaj zrobił ten color management? On spowodował, że ten monitor, który fabrycznie bardzo przesycałby dane kolory, nagle został ściśnięty do standardu sRGB i jego przekłamanie barw znacznie spadło. Ten color management zadziałał tak, jakbyśmy praktycznie włączyli tryb sRGB w monitorze. No to może to jest jednak coś bardzo dobrego? Tylko największy problem tego sprzętu pojawia się wtedy, kiedy jednocześnie mamy włączony ACM, nie mamy w ogóle pojęcia o tym, że on jest włączony i jednocześnie mamy też włączony tryb sRGB w tym monitorze, ponieważ nagle tak zwany automatyczny color management, on w ogóle nie wie, że przełączyliście swój monitor w tryb sRGB. I teraz, kiedy popatrzycie sobie na wartości tego sprzętu, to one są po prostu okropne. Ten monitor jest niezwykle wyblakły, jest niezwykle wypruty z jakichkolwiek kolorów. Mamy tutaj bardzo wysokie przekłamanie barw, a pokrycie tego sprzętu, kiedy mamy włączonego ACM-a i tryb sRGB, jest po prostu okropne. I dzieje się tutaj coś bardzo, ale to bardzo złego. Tak więc, co tutaj się dzieje? W jaki sposób ten automatyczny color management naprawdę działa? Praktycznie każdy troszeczkę nowszy monitor na rynku posiada w sobie zapisane bardzo ważne informacje. Te informacje znajdują się w tak zwanym edidzie. My jesteśmy w stanie takie informacje nawet wyeksportować i odczytać. I zobaczymy, że w tych informacjach znajdziemy takie bardzo ciekawe
3 koordynaty. Te koordynaty, które monitor posiada jakby wewnątrz siebie, to są tak naprawdę koordynaty jego natywnego gamutu. Te 3 punkty mówią nam, jak bardzo czysty kolor niebieski, czerwony i oczywiście zielony nasz monitor jest w stanie pokazać. Możecie zobaczyć w tym porównaniu, które to zrobiłem, że ten monitor, który ja akurat testowałem, a jest to Tandem WOLED, ma to pokrycie bardzo szerokie, bo ono nawet według tych informacji wewnątrz monitora wychodzi ponad standard sRGB i nawet wychodzi ponad standard DCI-P3. Tak więc fabrycznie ten monitor pokazuje niezwykle nasycone kolory. I ten szeroki gamut w taki bardziej poprawny sposób wykorzystamy w treściach HDR-owych. Ale nic nas nie blokuje od tego, żeby nie wykorzystać tego ogromnego gamutu również w treściach SDR-owych, jeśli lubimy tego rodzaju bardzo nasycone, bardzo przekomane barwy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to właśnie te koordynaty są najważniejszą informacją dla automatycznego color managementu. Ten color management dosłownie działa w taki sposób, że szczytuje te dane wewnątrz naszego monitora. Na bazie tego jest w stanie sobie pomyśleć, ok, my mamy tutaj naprawdę szeroko gamutowy monitor. Ja wiem, jak bardzo nasycone on kolory może pokazać, więc jeśli na monitorze będę musiał teraz pokazać coś ze standardu sRGB, to ja wiem, w jaki sposób mogę ten monitor ścisnąć, aby on pokazał możliwie jak najbardziej poprawne barwy. To jest właśnie automatyczny color management. Na papierze brzmi to bardzo świetnie, bo popatrzcie chociażby na to właśnie porównanie. Teraz na ekranie monitora widzicie tak naprawdę ten sam kolor zielony. Te 3 zdjęcia pokazują dosłownie to samo. To jest po prostu kolor zielony 0,255,0, czyli czysty zielony. No ale chwila, ktoś z Was może powiedzieć, skoro na ekranie te 3 zdjęcia wyglądają przecież całkowicie inaczej. To jest inny zielony. I jak najbardziej macie rację, bo każdy z tych zieleni został zapisany z innym profilem. Po prawej macie zobaczyć zielony w standardzie sRGB. Na środku macie zobaczyć czysty zielony, ale dla standardu P3. Po lewej macie zobaczyć czysty zielony dla standardu Adobe RGB. I dzięki temu, że mamy włączony ten automatyczny color management i nasz system wie, jak szerokogamutowy mamy tak naprawdę monitor, to on jest w stanie te 3 kolory pokazać w sposób możliwie jak najbardziej poprawny. Od razu tutaj zaznaczę tylko i wyłącznie jedną bardzo ważną rzecz, musicie o tym wiedzieć. Pamiętajcie proszę, że w prawdziwym życiu różnice między tymi kolorami są znacznie większe niż wy widzicie na swoim materiale, ponieważ film, który oglądacie, jest renderowany do standardu sRGB BT709. Tak więc nawet jeśli moja kamera nagrała jakieś kolory poza tymi standardami, bardziej nasycone, to wy tego nie widzicie, bo one wszystkie są tak naprawdę ostatecznie ściśnięte do standardu, na którym ten materiał ostatecznie powstanie. Jak 99,9% materiałów w SDR-ze, które normalnie oglądacie. Tak więc po prostu miejcie z boku głowy to, że te różnice realnie są jeszcze większe niż to, co wy widzicie. Ale zobaczcie proszę, co się stanie, kiedy ja teraz zmienię tryb monitora z jego natywnego gamutu na tryb sRGB, który to już sam siebie ściska nam ten monitor do standardu sRGB. Zauważycie, że teraz ten color management działa całkowicie niepoprawnie. Dlaczego? Bo automatyczny color management od Windowsa nie ma bladego pojęcia, że wasz monitor jest w trybie sRGB. On o tym nie wie, ponieważ nawet kiedy monitor włączymy tryb sRGB, to w Edidzie jego koordynaty nadal są identyczne, czyli ten ACM nadal myśli, że on działa z monitorem szerokogamutowym. Tak więc teraz dochodzi do tego, że my dosłownie mamy podwójny klamp do standardu sRGB, co powoduje, że te kolory są tutaj niezwykle wyblakłe i bardzo przekłamane. Teraz, kiedy wyłączymy sobie color management, to możecie zauważyć, że nagle te 3 zielenie wyglądają dosłownie identycznie, ponieważ jako, że color management jest wyłączony, to nasz system nie ma bladego pojęcia tak naprawdę na co patrzy i profile w jakichś zdjęciach po prostu przestają istnieć. Więc na ustawieniach fabrycznych nasz monitor będzie pokazywał po prostu bardzo przesycone kolory, a kiedy włączymy tryb sRGB, to wszystkie te 3 zielone kolory będą po prostu takie same, tylko że w trybie sRGB właśnie. Tak więc na tym polega automatyczny color management. W teorii brzmi to jak coś bardzo mądrego. Ale według mnie tego rodzaju funkcja nigdy nie powinna się włączać samoistnie, sama z siebie, bez jakiegokolwiek powiadomienia użytkownika, że coś takiego właśnie się dzieje. Tym bardziej, że ta funkcja ma przeogromny wpływ na kolory i niestety automatycznie powoduje to też to, że jeśli wy kupiliście na przykład jakiś monitor na bazie mojej recenzji i macie włączony ten ACM, pomimo tego, że możecie o nim w ogóle nie wiedzieć, to kolory, które widzicie na waszym sprzęcie, nie mają nic wspólnego z tym, o czym ja mówiłem na przykład w mojej recenzji. Oprócz tego ten temat jest jeszcze ważny pod innym względem. Ja wychodzę z bardzo prostego założenia, że ja nikogo nie mogę zmuszać do czegoś. Nie mogę was zmusić do tego, że od teraz musicie używać tylko i wyłącznie trybów sRGB albo takiego color managementu czy inne specjalne oprogramowanie, żebyście zawsze widzieli jak najmniej przekomane barwy. Bo jeśli jesteście fanami nasyconych kolorów, przesyconych kolorów, tych przekomanych kolorów, to jesteście po prostu grzesznikami kolorów. Tak nie wolno, jest to bardzo niegrzeczne, nie róbcie tak. Ja nie mogę wam tak powiedzieć, ponieważ to byłoby niezwykle głupie. Ponieważ tak samo jak istnieją grupy ludzi, którzy uwielbiają
mieć możliwie jak najmniejsze przekłamanie barw i chcą, aby obraz na ich monitorze czy telewizorze możliwie jak najlepiej odzwierciedlał intencje twórców, tak samo każdy z nas musi zrozumieć, że są też grupy przeciwne, które uważają, że ten monitor szerokogamutowy, bardzo nasycony, bardzo żywy, to jest coś, co po prostu ich jara i im to się bardzo podoba. Tak więc w przypadku tej drugiej grupy, jeśli ktoś z nich kupił monitor, bo szukał tego ogromnego przesycenia, bo im się to po prostu podoba, to jeśli taka osoba ma włączony ACM, o którym być może całkowicie nic nie wie, no to oni nie widzą tych bardzo nasyconych, bardzo przesyconych kolorów, bo Windows sam zdecydował za nich, że jednak te barwy mają być teraz pokazywane teoretycznie w sposób jak najbardziej poprawny. Oczywiście przyjmując, że nic nie zrobili z tym monitorem i on jest ustawiony na jego natywnym gamucie. Z ACM-em jest jeszcze jeden bardzo duży problem. Jako że ACM bazuje na informacjach wewnątrz monitora, na bazie tych koordynatów, które są tam zapisane, to niestety, ale musicie wiedzieć o tym, że miałem okazję testować monitory, gdzie te koordynaty są po prostu niepoprawne, są kopnięte, są inne niż w rzeczywistości. I niestety, ale w takiej sytuacji, jeśli nie macie kalibratora, to nawet możecie nie mieć pojęcia o tym, że automatyczny color management paradoksalnie powoduje nawet większe przekłamanie barw. Jednak to jest osobny temat, ale miejcie to po prostu gdzieś z boku głowy. Następny bardzo ważny temat, o którym musimy wiedzieć, to, czy automatyczny color management jest w ogóle wspierany przez aplikacje, z których korzystamy. Bo to nie jest takie oczywiste. Popatrzcie proszę na tę grafikę. Ona jest bardzo prosta. Ona przedstawia wszystkie kolory, które my jako ludzie widzimy, a w środku widzicie taki trójkąt i ten trójkąt to jest po prostu trójkąt sRGB. Czyli standard sRGB pokazuje wam tylko i wyłącznie te kolory, które widzicie wewnątrz tego trójkąta. Tam u góry widzicie taką zakolorowaną zieloną kropkę i ta zakolorowana kropka oznacza zmierzony kolor, który realnie był na monitorze. A ten taki pusty kwadrat obok tego zielonego to jest kolor referencyjny, który teoretycznie my testowaliśmy, który teoretycznie powinniśmy widzieć. Więc jak ten color management działa? Na szczęście to się bardzo poprawiło. Kiedy popatrzymy sobie na odtwarzacz zdjęć w Windowsie, to zobaczymy, że ten kolor zielony, który tutaj mierzyłem, a to nam wystarczy do zrozumienia, czy ACM działa, czy też nie, jest taki, jakiego byśmy się spodziewali po zrozumieniu tak w ogóle, czym ten ACM jest. Czyli monitor fabrycznie znacząco ten kolor nam przesyca, ale jeśli włączymy ACM na ustawieniach fabrycznych, no to wtedy mamy ten zielony w standardzie sRGB, czyli mówimy tutaj o wartościach poprawnych, ponieważ mierzyłem zielony właśnie z profilem sRGB. Następnie, kiedy popatrzymy sobie na zielony, gdy mamy włączony tryb sRGB, ale automatyczny color management jest wyłączony, to tam nadal widzimy kolor poprawny, takiego jakiego byśmy się spodziewali. Ale jeśli mamy włączony tryb sRGB i jednocześnie mamy włączony ACM w tle, to niestety wtedy okaże się, że to działa całkowicie niepoprawnie i kolory są bardzo mocno wyblakłe. Przechodzimy do następnej aplikacji, czyli VLC. Bardzo popularna aplikacja do odtwarzania wideo. I okazało się, że tutaj widzimy dosłownie taki sam sposób działania. Te wartości są po prostu identyczne. Ale kiedy przejdziemy sobie do następnej aplikacji, czyli do Media Playera Classica, to okaże się, że ta aplikacja w ogóle color managementu fabrycznie nie wspiera. Ten automatyczny color management dosłownie nic nie robi, ponieważ jeśli mamy monitor ustawiony w sposób fabryczny, to zobaczymy, że niezależnie czy ACM jest włączony czy wyłączony, on będzie pokazywał barwy przesycone. A jeśli mamy włączony tryb sRGB, to niezależnie od tego ACM-u będziemy widzieć barwy poprawne właśnie z tego standardu. Następnie przeszedłem przez pakiet programów graficznych i jak się pewnie spodziewacie, kiedy pokażemy im treści robione w standardzie sRGB BT709 właśnie, no to one będą w stanie poprawnie pokazane i ten ACM działa tak, jak wam przed chwilą wytłumaczyłem. Ale tutaj pojawiają się pewne problemy, ponieważ musimy teraz przejść do przeglądarek. Ja przetestowałem to na Chromie, ale niestety to jest problem, który występuje na wielu przeglądarkach. Kiedy pokazałbym wam tylko i wyłącznie te testy, które tutaj widzicie, czyli tylko i wyłącznie testując wartości sRGB, to teoretycznie to wygląda tak samo jak poprzednio. I teoretycznie mógłbym powiedzieć, color management działa, tylko że to jest nieprawda. Chrome nie wspiera automatycznego color managementu. Działa w sposób niepoprawny. Czy możemy to jakoś zweryfikować? Istnieją strony poświęcone właśnie temu, aby zweryfikować, czy nasz monitor jest szerokogamutowy i czy nasza przeglądarka wspiera color management. Kiedy wejdziemy sobie na taką stronę i gdy mamy włączony automatyczny color management oraz jesteśmy teoretycznie na naszym natywnym gamucie, to na takiej stronie powinniśmy widzieć różnicę między treściami sRGB, a między treściami P3, które to powinny być bardziej nasycone, bo wykorzystywany jest standard, który po prostu to większe nasycenie wspiera. Jednak okazuje się, że w przypadku Chroma nie widzimy tutaj jakiejkolwiek różnicy. Te kolory wyglądają dosłownie tak samo i mamy takie samo nasycenie. To nie powinno tak działać. To nam mówi wprost, że Chrome color managementu w tym przypadku w ogóle nie wspiera. Bo wiecie, co dokładnie taki Chrome robi, kiedy włączymy automatyczny color management? On po prostu wymusza to, że będzie pokazywać wszystko
w standardzie sRGB. Go jakiekolwiek inne standardy nie interesują. On dosłownie wszystko ściska do standardu sRGB i jest zadowolony. Tego rodzaju działanie jest całkowitym zaprzeczeniem idei automatycznego color managementu. To nie ma po prostu jakiegokolwiek sensu. I żeby wam to jeszcze bardziej udowodnić, to tak się składa, że jesteśmy w stanie wymusić w Chromie, aby on jednak ten automatyczny color management teoretycznie poprawniej wsparł. Jak to zrobić? Musimy wejść w ustawienia Chroma, a następnie znaleźć zakładkę Color Profile i tam musimy wymusić profil kolorów o nazwie sCRGB Linear. Kiedy to zrobimy i wrócimy sobie do tej strony, o której mówiłem wam przed chwilą, to nagle okaże się, że ten color management działa. Nagle okaże się, że jak najbardziej widzimy barwy w standardzie sRGB, ale widzimy też obok tego różne treści w standardzie P3, które są bardziej nasycone. Więc wreszcie ten automatyczny color management robi to, co powinien robić od samego początku. I żebyśmy to wszystko sobie zweryfikowali, oczywiście to zmierzyłem. Możecie zobaczyć teraz na tych 3 planszach, że jeśli mamy treści w standardzie P3, to niestety, ale Chrome z automatycznym color managementem pokazuje nam tak naprawdę kolor standardu sRGB. Czyli pokazuje nam w tym akurat przypadku wyblakłe kolory. Dopiero kiedy wymusimy w Chromie działanie w tym dziwnym profilu kolorów, to zauważycie, że wtedy on jak najbardziej wspiera ten szeroki gamut i jest w stanie nam pokazać poprawne, bardziej nasycone kolory, jeśli jakieś treści w standardzie innym niż sRGB po prostu istnieją. Niestety nie wszystko tutaj jest różowe, ponieważ ja nie polecam wam tego robić, gdyż tryb sCRGB Linear powoduje trochę problemów, zwłaszcza powoduje problemy, jeśli chcielibyście na monitorze włączyć tryb HDR i wtedy wejść w przeglądarkę, ale mam nadzieję, że teraz po prostu jesteście świadomi, co to tak naprawdę robi. Wiecie, co jest najlepsze? Że ten problem w Chromie jest tak naprawdę znany od ponad już 2 lat i nadal nic z tym nie zrobiono. No bo po co? Po co wspierać automatyczny color management? Tak więc ja z automatycznym color managementem mam po prostu kilka problemów. Jedno, że w ogóle nawet nie wiemy o tym, że coś takiego się włącza. A nawet jeśli się to włączy, to my tak naprawdę nie mamy bladego pojęcia, co to jest i co to w ogóle robi. A kiedy się już dowiemy, co to robi, to znajdą się aplikacje, które tego nie wspierają, albo udają, że to wspierają i działają w sposób niepoprawny. A bez jakiejś większej wiedzy nawet nie będziemy mieć pojęcia, że to działa niepoprawnie. Dlatego też według mnie taka funkcja jak automatyczny color management to powinno być coś zarezerwowanego dla ludzi najczęściej pracujących z grafiką, którzy są po prostu świadomi tego, czym ta funkcja jest, co ona robi i przede wszystkim dlaczego jest im potrzebna. Bo jeśli funkcja tak bardzo krytyczna, która tak dużo zmienia na barwach w naszym sprzęcie, włącza się sama z siebie i my nie dostajemy na ten temat jakiegokolwiek powiadomienia, to coś według mnie jest bardzo nie tak. Przejdźmy zatem do następnego tematu, czyli gry. Tutaj zanim tylko pokażę wam dokładne ujęcia z gier, to musimy sobie wytłumaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Na ustawieniu fabrycznym ten akurat monitor ma gammę, która nam zaciemnia wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o wartości najciemniejsze, one tutaj są niestety znacznie ciemniejsze, nawet dochodzi do pewnego miażdżenia czerni. Dlatego też obraz na ustawieniach fabrycznych będzie znacznie bardziej kontrastowy i ciemniejszy. Kiedy popatrzymy z drugiej strony na gammę w trybie sRGB, to tam akurat ten monitor podąża za gammą sRGB, a nie za gammą 2.2. Dlaczego to takie bardzo ważne? Ponieważ gamma sRGB wartości najciemniejsze ma rozjaśnione. Dlatego też na nagraniu, które za chwilę zobaczycie, te najciemniejsze wartości, m.in. cienie, ale i nie tylko, bo to ma ogromny wpływ na wiele rzeczy, które widzimy, będą bardziej rozjaśnione. Jednak żeby było łatwiej, opisałem zarówno tryb sRGB, jak i wartość natywna z ACM-em jako kolory poprawne. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że w rzeczywistości taka prawdziwa referencyjna gamma byłaby gdzieś pomiędzy tymi dwoma obrazkami, które teraz zobaczycie. Więc popatrzmy dokładnie na test. Na sam początek włączyłem sobie Cyberpunka i możecie zauważyć, że widzimy tutaj dosłownie to samo, o czym mówiłem przed chwilą. Czyli fabrycznie ten monitor bardzo mocno przysyca kolory. Zaś kiedy włączymy ACM, to mamy ściśnięcie do standardu sRGB, teoretycznie do wartości bardziej referencyjnych. Kiedy włączymy sobie tryb sRGB, to raz jeszcze wygląda wszystko porządnie, ale kiedy mamy tryb sRGB i niestety jednocześnie mamy ACM, to mamy kolory bardzo wyblakłe. W przypadku Cyberpunka to nie jest jeszcze tak oczywiste, więc przejdźmy do innych testów. Następnie Kingdom Come. Tutaj myślę, że jesteście trochę łatwiej w stanie zauważyć różnicę w nasyceniu kolorów, zwłaszcza jeśli chodzi o kolory zielony, jak i o kolor żółty. Raz jeszcze widzimy to samo, ponieważ ten automatyczny color management tutaj również działa. Następna gra to Silksong i tutaj raz jeszcze jesteście w stanie zauważyć to, o czym wam mówiłem przed chwilą. Na temat nasycenia, przesycenia oraz oczywiście na temat gammy, która wygląda trochę inaczej w tych dwóch różnych trybach. I ostatnia gra, gdzie chyba zauważycie na waszych ekranach realnie największą różnicę, a pamiętajcie proszę, bo muszę to powtórzyć, w prawdziwym życiu te różnice są znacznie większe. Wy nie widzicie aż tak bardzo nasyconych kolorów, bo nie możecie ich widzieć, jakie ja widziałem, kiedy ten monitor po prostu użytkowałem. No i w tym Doomie również jesteście w stanie od razu zauważyć, że ten color management tutaj akurat działa, ściska nam do standardu sRGB, no i powoduje mniejsze nasycenie tych kolorów. Jeśli to jest coś,
czego chcemy. Tak więc jeśli chodzi o gry, to w zależności od tego, w której grupie jesteście, tak też z tego ACM-a będziecie się cieszyć, albo nie. Bo jeśli kupiliście jakiś monitor, bo on miał być bardzo nasycony, żywy i szukaliście tego dużego przesycenia, a ten ACM macie włączony i nie macie o tym bladego pojęcia, no to Windows jednak zdecydował za was, że jednak tych bardzo nasyconych kolorów po prostu nie dostaniecie. A jeśli jesteście osobami, które szukały jak najmniejszego przekłamania i włączyliście specjalnie dobry tryb sRGB, bo tak było w recenzji, ale tego ACM-a raz jeszcze macie włączonego, no to Windows decydował za was, że teraz będziecie widzieć absurdalnie wyblakłe kolory, bo tak. Tak więc czas na podsumowanie tego odcinka. Ja nagrałem ten odcinek tak naprawdę z jednego powodu, abyście wy po jego obejrzeniu byli świadomi, co to jest ten ACM, dlaczego on się włącza, co on takiego robi i czy ma dla was po prostu sens. Bo tak jak powiedziałem na samym początku, szczerze uważam, że ACM ma sens. To nie jest jakby zła funkcja. Jednak moim skromnym zdaniem coś takiego nigdy, ale to nigdy nie powinno się włączać samoistnie w momencie, w którym ustawiamy monitor na 10 bitach, ponieważ jedno z drugim nie ma dosłownie nic wspólnego i tego rodzaju funkcja nigdy nie powinna się włączać, nie dając nam jako użytkownikowi jakiegokolwiek powiadomienia czy jakiegokolwiek okienka, które nam mówi, że hej, słuchaj, teraz właśnie kolory na twoim sprzęcie znacząco się zmieniły. Do czegoś takiego według mnie nigdy nie powinno dojść, gdyż według mnie automatyczny color management to jest coś, co powinno być zarezerwowane dla osób, które są świadome, dlaczego same z siebie to włączają. Bo jeśli ta funkcja włącza się automatycznie, a ty nie masz bladego pojęcia, że ona się w ogóle włączyła, a jeśli już się dowiesz, to nawet i tak nie będziesz miał bladego pojęcia, co ona tak naprawdę robi, to okaże się, że kolory na twoim sprzęcie są całkowicie inne niż to, co na przykład ja powiedziałem w mojej recenzji. Dla mnie ten problem jest o tyle duży, ponieważ z perspektywy recenzenta możecie na przykład kupić jakiś sprzęt bazując na mojej recenzji, a potem nagle dostajecie monitor, który sobie ustawicie w teoretycznie wydawałoby się wam świetny sposób, który tak naprawdę nie wygląda tak, jak widzieliście na tej recenzji właśnie. Po to nagrałem ten materiał, żeby każdy z was był świadomy tego, czym ACM jest. Bo musicie wiedzieć, że coś takiego jak ACM albo taki globalny klamp do standardu sRGB to nie jest dosłownie nic nowego. Już od wielu lat na moich recenzjach mówię wam o takim oprogramowaniu jak chociażby No Video sRGB, które działa na identycznej zasadzie. Dosłownie szczytuje te informacje z editu i jest w stanie globalnie, niezależnie od tego, czy coś wspiera color management, czy też nie, klampować przykładowo nasz monitor do standardu sRGB. Albo sami możemy sobie wybrać, że chcemy go sklampować do standardu DCI-P3 albo Adobe RGB. Albo też, i to jest akurat ogromny plus No Video sRGB, ten program może też działać, jeśli mamy jakiś kalibrator, na bazie naszego własnego profilu ICC, dzięki czemu nie będziemy bazować na wartościach w edicie, które niestety nie zawsze są poprawne, a będziemy bazować na realnych testach i na realnym pokryciu naszego własnego sprzętu, dzięki czemu No Video sRGB może działać pod względem takiego globalnego klampu nawet lepiej, znacznie lepiej. Dla przykładu ja na co dzień bez przerwy korzystam z No Video sRGB w moim monitorze. Wiecie dlaczego? Ponieważ wiele monitorów w trybie sRGB nie pozwala wam zmienić ich temperatury barwowej. Tak więc jeśli kupiliście jakiś monitor i chcecie używać trybu sRGB, ale nagle się okazuje, że w tym trybie temperatura barwowa jest niezwykle niebieska, to nie możecie z tym nic zrobić. I w takiej sytuacji, kiedy tryb sRGB jest po prostu zwalony, możecie na przykład przejść do tych ustawień fabrycznych, tam dostosować temperaturę barwową na przykład jakąś polecaną, a jeśli macie kalibrator, to sami możecie sobie ją bardzo ładnie dostosować i możecie wtedy włączyć ACM, jeśli uważacie, że to jest dla was konieczne, albo możecie włączyć sobie No Video sRGB z globalnym klampem do standardu sRGB, jeśli chcecie mieć pewność, aby globalnie wasz monitor zawsze działał w tym standardzie sRGB i jednocześnie miał jak najlepszą temperaturę barwową oraz gammę. To jest następny bardzo ważny temat, ponieważ wielu producentów tryb sRGB ustawia w dwa sposoby. Mamy grupę producentów, która daje w trybie sRGB gammę sRGB, ale mamy też producentów, którzy w trybie sRGB dają wam gammę 2.2, której nie możemy zmienić. Tak więc jeśli nie jesteście fanami tej rozjaśnionej gammy w trybie sRGB, no to raz jeszcze zostaje wam albo ACM, albo No Video sRGB i ustawienia fabryczne, gdzie sami możecie to dostosować, albo po prostu w tym trybie macie też znacznie lepszą gammę, którą po prostu znacznie bardziej preferujecie. Monitory ostatnio pędzą do przodu i informacje na temat monitorów bardzo szybko się niosą, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś takie ustawienia polecane różnych osób. Obstawiam, że wiele osób z was słyszało o tym, że monitor włączony na przykład w tryb 10 bitów będzie miał mniejszy problem z color bendingiem, więc właśnie przez to wiele osób od razu przełącza swój monitor w 10 bitów, no bo skoro to jest 10-bitowy monitor, to czemu mam tego nie robić? Przecież mam to wbudowane w monitor, mogę to wreszcie zrobić. Aktualnie prawie, że każdy monitor, który ostatnio przetestowałem, jak najbardziej wspiera te 10 bitów poprzez 8 bitów plus FRC. Jeśli postanowiliście te funkcje wykorzystać, a macie Windowsa 11, no to popatrzcie proszę na ten ACM, bo możecie całkowicie nie być świadomi tego,
że coś takiego macie włączone. I mam do Was ogromną prośbę. Jeśli mieliście włączony ACM, to proszę dajcie mi o tym znać w komentarzu. Mam nadzieję, że po tym odcinku jesteście znacznie bardziej świadomi tego, co to jest i przede wszystkim mam nadzieję, że po tym odcinku ustawicie ten monitor tak, jak Wam się po prostu podoba. Bo jeśli jesteście osobami, które uwielbiają przesycone kolory, no to Windows zdecydował za Was, że jednak chyba Wam się nie podobają i teraz będziecie przyzwyczajeni do standardu sRGB. A jeśli jesteście osobami, które słuchały na przykład moich recenzji, gdzie polecałem tryby sRGB, zwłaszcza w monitorach tak bardzo szerokogamutowych, jeśli szukacie jak najmniejszego przekłamania, no to jeśli tego ACM-a macie włączonego, to brawo, bo właśnie patrzycie na absurdalnie wyblakłe kolory, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. A być może wydawało Wam się, że tak właśnie te kolory w trybie sRGB mają wyglądać, no bo przecież recenzenci ciągle mówią, że w trybie sRGB ten obraz będzie znacznie bardziej wyblakły. Tego się trzeba spodziewać, to są poprawne kolory. No są, chyba że macie ACM-a i Windows jednak zdecydował, aby Wam pokazywać kolory bardzo niepoprawne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Komentarze są Wasze, czekam na Wasze komentarze na temat tego, czy ten ACM mieliście włączony i nie mieliście o tym bladego pojęcia, albo czy być może po tym odcinku włączyliście ACM, bo okazało się, że być może to jest akurat coś dla Was. Czekam na komentarze, a ja Wam po prostu życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.